Prawdziwa końcówka Dual Mono Onkyo model M5060. Dlaczego podkreślam prawdziwa końcówka Dual Mono? Są to dwa kompletnie niezależne kanały z niezależnymi zasilaczami, wejściami, regulacją. Jedyną częścią, którą mają wspólną, to zasilacz o napięciu 12 V do zasilania układu zabezpieczenia i sterowania przekaźnikami. Bardzo ładna końcówka, bardzo ładny wygląd. Wielu z nas podobają się wskaźniki wychyłowe tej wielkości, tak zwane wycieraczki. Prosta obsługa, zasadniczo urządzenie bezobsługowe. Posiada jedynie wyłączenie głośników, zmiana sekcji głośników AB, wyjście słuchawkowe, włącznik, oddzielną regulację poziomu kanału lewego i prawego oraz zmianę czułości działania wskaźników, żeby przy cichym słuchaniu te wskaźniki ładnie pracowały. Teraz mamy chyba tą funkcję wyłączoną. Włączam głośniczki. Na prawym wskaźniku od razu można zauważyć zmianę wskazania po naciśnięciu tej funkcji, po włączeniu tego przycisku. Chodzi o to, że przy niższym poziomie sygnału wskaźnik jest bardziej wrażliwy na ten poziom sygnału, ma większą czułość i jest to po to zrobione, żeby wszystko ładnie wyglądało. Dla bajeru ogólnie mówiąc. Wzmacniacz jest już po pełnej renowacji wykonanej przeze mnie. To co wykonałem to wymiana żaróweczek, czyszczenie przełączników i potencjometrów, całych dwóch. Wykonane potrzebne regulacje, czyli regulacje wskaźników, regulacje końcówki mocy. Najważniejsze, wymiana 4 kondensatorów mocy na nowe, wymiana 2 przekaźników od głośników i tutaj jest wymieniłem jeden kondensatorek oraz 4 małe elektrolity na płytce wzmacniacza. Ten kondensator właśnie odpowiada za filtrowanie napięcia 12 V do sterowania tymi przekaźnikami, ogólnie do układu zabezpieczeń. Serce całego wzmacniacza to są te duże kondensatory, które przysporzyły mi nie lada problemów, żeby je wymienić. Tak wygląda od spodu końcówka mocy. Na jeden kanał mamy 4 tranzystory mocy, część główną zasilacza i z tym miałem największy problem. Rozlutować te płytki miedziane, aby wymienić kondensatory. Niestety moje precyzyjne lutownice o małej mocy nie dały rady. Musiałem wykopać z wykopalisk prawdziwą dekarską kolbę lutowniczą o dużej mocy. Posłużyłem się taką oto piękną maszyną, której nie zabrakło energii do rozlutowania tego miedzianego bloku. Tu są stare kondensatory. Pojemność nominalna tego kondensatora to 18 000 mikrofaradów. Zostało im po 13 000. Użytkownik nie zgłaszał większych problemów ze wzmacniaczem, jednak podstawową wadą było to, że po nagrzaniu urządzenia był po prostu smród nieprzyjemny ze środka. Przyczyną było pomimo zanieczyszczenie, ogólnie wieloletni brud, jak również elektrolit, który się wydobywał z tego kondensatora i z pozostałych następnych 3 sztuk. Po nagrzaniu oczywiście było to jakieś tam nieprzyjemnie śmierdziało. Jeszcze jednym bajerem, które wykonała firma Onkyo w tym konkretnym modelu, jest to, że podczas normalnej pracy wzmacniacza wskaźniki podświetlane są na kolor zielony. W momencie, kiedy występuje jakiś problem lub wzmacniacz się automatycznie zabezpieczy, podświetlane są na kolor czerwony.
I taka funkcja testowa działa podczas samego uruchomienia. Wyłączę teraz urządzenie. Pokazuję to w ten sposób, bo inaczej nie będzie tego widać. Wyłączyłem, lampki zgasły. Zapalam. Świecą na czerwono. I przełączyło się na kolor zielony. I wzmacniacz teraz normalnie powinien w pełni funkcjonować. Co jeszcze wykonałem dodatkowo? Zmieniłem przewód sieciowy na przewód trzyżyłowy z uziemieniem. Zamontowałem również nowy włącznik oryginalny Alpsa dwubiegunowy zamiast jednobiegunowego, dlatego żeby odcinać od razu fazę i zero. Jak również tutaj była uszkodzona podkładka pod nóżkę. Rozleciała się, więc mam taki komplecik wycinaków, przy pomocy których ze standardowego filcyku wycinam odpowiednie podkładki pod nóżki. I ogólnie można przyjąć, że wzmacniacz został doprowadzony oczywiście pod kątem technicznym do perfekcji. No, wygląd wizualny pozostawia jeszcze troszkę do życzenia. Przednia płytka tutaj nie jest z plexi, ta szybka, to jest prawdziwe szkło szlifowane. Bardzo ciężki. Ten sam panel po wymontowaniu waży z 1,5 kg. Wielu z Was zadaje mi pytania, skąd wziąć części do tak starych urządzeń audio. Aby sprostać tym wymaganiom, uruchomiłem sklep internetowy sklep.retroaudio.com.pl. W tym sklepie przede wszystkim dostępne są części do urządzeń audio z lat 70. i 80. Są to części przede wszystkim z demontażu, ponieważ wielu tych części nie da się już kupić nowych. Jeżeli coś Was stamtąd interesuje, co jest, nie ma problemu, a to czego nie ma, proszę zadawać pytania, może coś takiego znajdzie się w moich zasobach.